Jest! Złoty kilo z mendingiem. To chciałem. Na początku filmu chciałbym sprostować parę rzeczy, a mianowicie ten film jest czysto rekreacyjny i należy go traktować raczej jako ciekawostkę. Chcę również dodać, że nie jestem żadnym ekspertem, a bardziej hobbystą, lubiącym uczyć się nowych rzeczy. Zatem jeśli uważasz, że mógłbym zrobić coś inaczej, lepiej, chętnie wysłucham Twojej rady w komentarzach. Witam ponownie w moim skromnym warsztacie. Dzisiaj zbuduję serwer Minecrafta z części ze śmietnika. Części pochodzą z dwóch komputerów HP Elite Mini. Obydwa piecyki są kompletne. Wybiorę najlepsze podzespoły i złożę z nich jeden. Są strasznie zaniedbane i zakurzone, trzeba je oczyścić, a na pewno się odwdzięczą. Obydwa są wyposażone w dyski twarde po 250 GB. Mamy do dyspozycji 2 i 4 GB RAMu DDR3. Nie powinno się mieszać różnych kości, lecz dziś zrobię wyjątek i użyję obydwu. Jeden z procesorów to i3 3220, a drugi to Pentium E5800. Wykorzystamy ten pierwszy i płytę z sokietem LGA 1155. i3 jest APU, stąd też Radeon X 1300 nietypowy, bo wyposażony w 512 MB VRAM, wyląduje na półkę do pozostałych legend. Cel tego projektu. Serwer ma za zadanie rekreacyjne, by każdy domownik mógł bez znaczenia na porę dnia dołączyć do wspólnej minecraftowej zabawy. Serwer ma zużywać mało prądu, zarazem będąc wystarczająco wydajnym, by uciągnąć kilku graczy naraz. 3220 jest bardzo oszczędny, jego TDP wynosi 55 W, a że serwer będzie postawiony na Ubuntu bez interfejsu oraz bez dodatkowych peryferii takich jak mysz, klawiatura, ekran oraz GPU, zużycie prądu zejdzie do około 20 W. Dodatkowym jego atutem jest umiejętność obniżenia zużycia energii, gdy nie będzie nikogo na serwerze. Jest to również zaleta owej płyty głównej. Serwer w stanie uśpienia będzie zużywał nieco ponad 5 W, czyli tyle samo co telewizor w stanie czuwania lub pozostawione w prądzie 2-3 ładowarki. W moim rejonie zamieszkania cena na chwilę obecną za 1 kW energii to 38 centów. Zawyżę, że serwer będzie zużywał 20 W przez pełną dobę. Wychodzi około 67 euro rocznie, 5,55 miesięcznie, 18 centów dziennie. Dodatkowo można napisać mały skrypt, aby serwer przechodził w stan hibernacji, gdy nie ma żadnego gracza. Przejdźmy do timelapsa z montażem. Wybieram cooler z rdzeniem. Wydaje mi się lepszym rozwiązaniem. Pasta jest tak wysuszona, że aż się kruszy. Nałożę nowy Thermal Compound. Serwer będzie miał 6 GB RAMu, a Ubuntu nie powinien mieć problemu z powodu dwóch różnych kości. Połączenia przedniego panelu. Napęd optyczny zostawię, aby nie było pustej dziury, lecz nie będę go podłączać ze względu oszczędności energii.
Chłodzenie procesora mogłem pozostawić na końcu, bo muszę najpierw podpiąć zasilanie płyty głównej, a ten plastik będzie kolidował. Lecz nie będę tego wycinał, wszyscy jesteśmy ludźmi i popełniamy czasem błędy. Podłączam zasilanie i mam post. Na końcu mała drobnostka, to bateria Atmosa. Przepraszam za widok z kamery, lecz nie posiadam karty przechwytującej i nie planuję się w nią zaopatrywać na potrzebę tego filmu. Jak wspomniałem, jestem amatorem. Szybki przegląd BIOSa i konfiguracja. Enable Hyperthreading and Power Saving. Bardzo ważna jest kolejność bootowania. W pierwszej kolejności ma być USB. Można również ustawić Wake Up on LAN pod konfigurację NAS lub Media Streaming, lecz to temat na inny odcinek, nie będziemy się w to teraz zagłębiać. Aby kontynuować nasz projekt, potrzebujemy Ubuntu Server. Na chwilę obecną jest to 22.04.3. Pobieramy. Zapisujemy. Następnie potrzebujemy pustego pendrive'a. Może być pełen, i tak zostanie sformatowany. Oraz program do tworzenia obrazu dysku. W moim przypadku będzie to Rufus. Wybieramy plik Ubuntu Server, który pobraliśmy uprzednio. Reszty nie zmieniamy, zostawiamy domyślnie jak jest. I wbijamy start. Dostaniemy mnóstwo ostrzeżeń o tym, że chcemy stworzyć obraz dysku oraz że zostaną wszystkie sformatowane dane na tym nośniku i czekamy, aż się utworzy. Ja to przyspieszę, bo nie ma sensu tutaj marnować czasu. Gdy to się ukończy, wciskamy gotowe i mamy obraz systemu Ubuntu Server. Po włożeniu pendrive'a bootujemy z tego właśnie nośnika. Wybieramy Ubuntu Server z kernelem. No i właśnie wskoczył sterownik graficzny. Wybieramy język. Ja wybieram angielski. Trochę słabo widać na dole, ale wybieramy Update Ubuntu Server. Dane dotyczące języka. Klikamy dalej. Done. Teraz mamy do wyboru kilka opcji. Poruszamy się tabulatorem. Wybieramy, zaznaczamy spacją. Ja zaznaczam Ubuntu Server i nic więcej. Klikamy dalej i zapamiętujemy to IP, które tutaj przydzieliło do naszego urządzenia. To jest IP przydzielone z naszego routera. W tej chwili jest zmienne. Na potrzeby tego filmu nie będę przypisywał stałego IP. Zostawię takie, jakie jest przypisane. Jaka jest różnica między przypisanym a stałym? To router przypisuje pierwszy lepszy adres, pierwszy lepszy wolny adres do pierwszego lepszego urządzenia. Gdy jakiegoś urządzenia nie ma w sieci, to może nasz serwer przypisać do zupełnie innego adresu IP, co nie jest dla nas wygodne, bo dołączamy do serwera według tego adresu, więc musimy szukać go. Gdy przypiszemy stały, adres IP zawsze będzie ten sam. Nie będziemy się teraz w to zagłębiać, kontynuujemy. Jeśli używamy proxy, możemy wpisać, jeśli ja nie używam. Teraz widać nasze dyski, które mamy dostępne. Ja wybieram użyj całego dysku. Jeśli ktoś nie chce, nie musi wybierać, może go wybrać jakąś część, zaznaczyć sobie i wybrać jakąś część dysku, który chce przeznaczyć na ten system. Ja zaznaczam, że chcę cały. Również
wyłączam opcję ustaw ten dysk jako LWM Group, bo miewam z tym problemy. Odhaczamy spacją i klikamy Done. Informuje nas, że stracimy wszystkie dane z naszego dysku. Find by me. Następnie tworzymy konto. Your name. Dalej nazwę serwera. Następnie nazwę użytkownika. Nie mogą być cyfry i nie mogą być duże litery. Wybieramy hasło i kontynuujemy. Klikamy dalej. Tutaj mamy opcję, żeby wybrać Ubuntu Pro. Ja tego nie zaznaczam. Klikam dalej. Tutaj ważne, aby zainstalować OpenSSH serwer. To nam pomoże w dalszej pracy z tym serwerem. Tutaj zaznaczamy aplikacje, które chcemy, aby zainstalowały się również z tym systemem. Ja zaznaczam PowerShell i prawdopodobnie wybiorę też Docker. Dalej. Przyspieszę to. Gdy się już zainstaluje, hit w reboot. Informuje nas, aby usunąć pendrive'a. Instaluje się Docker. Przyspieszmy to. I to wszystko. Już nie potrzebujemy klawiatury, myszki ani ekranu. Możemy przejść na nasz komputer sterujący. Po zainstalowaniu Ubuntu na naszej maszynie, naszym serwerze, wbijamy już na komputer sterujący. Ja będę używał PowerShell. Możecie używać innych programów do woli, takich jak PuTTY. Teraz jaką nazwę użytkownika ja tam zrobiłem? Wpisujemy SSH, naszą nazwę użytkownika. Co to było? Wampir? Małpa. IP serwera 192 168 0.131. Tak. Zgadzamy się. Ufamy tej maszynie. Yes. Nasze hasło skomplikowane. 1, 2, 3, 4. I jesteśmy połączeni z naszym serwerem. Ok, sprawdzimy, czy są jakieś update'y. Dlatego piszemy sudo apt get update i chciałbym od razu, żeby sprawdził, czy są jakieś upgrade'y tych update'ów, więc podwójny ten znaczek i sudo apt get upgrade. Upgrade. Jest, udało się. Fiu. Myślę, że chyba będzie trzeba dash zrobić i jest. W zależności od maszyny, jaką przeznaczyliśmy na serwer, będzie zależało tempo instalacji. Przewinę to, abyśmy już szybko zajęli się kolejnymi krokami. Tutaj mamy serwisy, które byśmy chcieli zrestartować.
Bez znaczenia. OK, niech się restartują. Find my me. I zrobione. Co następnie? Następnie nie mamy Jawy. A Minecraft chodzi na Jawie, więc musimy zainstalować Jawę. Dlatego sudo apt install OpenJDK i dash. Zobaczymy wersję i zobaczmy, co mamy. Najnowszą wersję 19 w tej chwili jest. Tak, zainstalujemy sobie 19 myślnik JDK JRE, przepraszam, RE i chcemy headless, bez zbędnych tam pierdół, bo mamy, tutaj będzie bez GUI, bez interfejsu, więc nie potrzebujemy żadnych fancy shitów. Headless get. I chciałbym jeszcze takie małe coś, które się nazywa Biobu. Nie jest to wymagane, ale ułatwi mi później pracę tutaj w terminalu. Informuje nas, że 211 MB dysku zostanie zarezerwowane. Czy chcemy kontynuować? Chcemy. I znowu serwisy, które chcemy, żeby były zrestartowane. Bez znaczenia. Jeśli chcemy na przykład w późniejszym etapie zainstalować sobie Biobu, to wpisujemy sudo apt install i Biobu lub na przykład screen. Jest podobną funkcję co Biobu, tylko Biobu, no później przejdziemy do tego, nie będę teraz się w to zagłębiał. Jawę mamy już zainstalowaną. Gdybyśmy chcieli sprawdzić jej wersję, jest wspaniale. Teraz byśmy chcieli już przejść do instalacji Minecrafta. Będziemy potrzebowali tą stronę. Ja używam jej dla ułatwienia i w zależności od wersji, jaką chcemy zainstalować Minecrafta. Ja chcę zainstalować najnowszą. W tej chwili jest to 1.22. W chwili obecnej kręcenia tego filmu. Ale nie chcę, żeby on był w roocie, tylko chcę, żeby był konkretnie w jakimś folderze. Dlatego stworzymy sobie folder o nazwie na przykład Minecraft. Nie mogą być spacje, więc podłoga. Nie wiem, serwer 1.20.2. Może tak. Teraz wbijemy w ten folder. Jesteśmy w folderze. Akurat jest niebieski, tak jak tło terminalu. Zobaczmy, co tu jest. Nic. Teraz chcemy w ten folder zainstalować to tutaj z tego serwera.
Więc ja kopiuję adres linku. I jeśli zrobimy tutaj duże O, to możemy nazwać konkretnie, bo to będzie pod nazwą server jar. I to jest wszystko i nic nie wiemy więcej. A jeśli chcemy nazwać tą wersję, na przykład, że będziemy mogli rozpoznać, że jest to 1.22, możemy nazwać nawet ją byle jak, ale to duże O pozwoli nam nazwać ten plik, który za chwilę pobierzemy. Więc ja go nazwę MC serwer 1.20.2 jar i wklejamy ten link. Ok, pobrało się i zapisało się. Sprawdzamy. MC server 1.20.2 jar. W sumie jest już wszystko gotowe, żeby odpalić serwer, ale chciałbym trochę oczyścić, sprawdzić firewalla i może otworzyć port. Sudo. Najpierw sprawdzimy firewalla. Zobaczymy jego status. Jest nieaktywny. Więc pozwolimy mu na dostęp z SSH. OK, zasada została zupdate'owana. Również chciałbym mu otworzyć port 2565, taki jaki jest przeważnie Minecraft. Na nim jest zasada zupdate'owana. Teraz chciałbym to firewalla aktywować. Sudo uff fw enable. Tak, C. Jest aktywowany. Jesteśmy zabezpieczeni. Możemy sprawdzić status. Jak widać, OpenSSH jest otwarty. Port 25565 jest otwarty. Jest wszystko gotowe do odpalenia serwera. Potrzebujemy to. No GUI, bez interfejsu. Robię Ctrl+C, wklejam. Lecz nie pójdzie w ten sposób, bo to nie jest ta nazwa. Nasz plik nazywa się MC server. Musimy tutaj podmienić tą nazwę, tak jak zażądaliśmy nazwę tego pliku jar. MC server. No GUI. To jest no GUI, bez interfejsu. Tutaj mamy parametry. Minimalny i maksymalny. Ile RAMu potrzebujemy. To zmienimy mu tu na 2048. A tutaj zmienię mu 6, no to połowę, to 3. Tu chciałbym 3 GB. I możemy walnąć Enter. I wyskoczył nam mały błąd, dlatego że musimy zgodzić się na przepisy związane z EULA. Naprawa. Jak zwał, tak zwał.
Mamy Eula, TXT w tym folderze, w którym teraz jesteśmy, w tym directory. Mamy nasze resztę gratów i mamy server properties. Wpisujemy nano. Eula.txt. Nie tax, bo nie chcę podatków. TXT. Zmieniamy na true. Tak, chcemy zapisać. Następna rzecz to mamy nasze właściwości serwera. Gdybyśmy chcieli je edytować, możemy to zrobić. Nano. Server Properties. Zamieszczę pod filmem link, który odeślę Was, co te rzeczy tu oznaczają. Zaawansowani gracze Minecrafta dobrze znają te właściwości i można je w tej chwili edytować. Tu mamy stopień trudności. Ustawię normal. Yes. Zapisz. I odpalamy naszą komendę. Świat powinien się odpalać. O, już wiem, czego szukałem. Preparing Level World. Chciałem zmienić nazwę z World na inną, żeby save się nazywał w inny sposób niż World. No i świat się załadował. Możemy do niego dołączyć. Przejdźmy do launchera. Następnie wbijamy multiplayer. To jest mój nieaktywny serwer, ale dodamy sobie nowy. YouTube test server i nasze IP 192.168.0.131. Ten serwer jest dostępny tylko przez sieć LAN i każdy użytkownik w domu może się tutaj połączyć i zagrać. Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, powinien wypingować i mamy nasz serwer. Wbijamy i sprawdzimy jego wydajność. Opcje. Render distance był na 10, symulacji był na 10. Jeśli ustawimy nawet na 32, to niczego nie zmieni, bo i tak nie będziemy widzieć więcej niż serwer nam podaje. Zobaczymy, czy są jakieś lagi. Wszystko rozwala się na bieżąco, nie ma żadnych lagów, że leżą bloki, wiszą zawieszone gdzieś. No i proszę, serwer ze śmietnika. A co jeśli by wrzucić trochę modów usprawniających serwer i skorzystać z Loadera Fabric
Ale ten temat to już zostawię na następny odcinek. Jak wrzucić mody na serwer i uruchomić z loadera Fabric. Jeśli podobało Wam się, nie zapomnijcie dać łapy w górę. A jeśli chcecie więcej takich ciekawostek, to zachęcam do subskrybowania. Trzymajcie się. Bye.